będę naprawdę polecać tę imprezę wszystkim. Jest niesamowita. Jedyna w swoim rodzaju, naprawdę. Sam klimat jest zupełnie niepowtarzalny. Ten festiwal jest troszeczkę ukryty. Była malutka impreza na innym zamku, który był bardzo mały. Byliśmy grupą zespołów, która sobie stworzyła festiwal dla siebie. Też zawsze byliśmy z tej drugiej strony, nie wiedzieliśmy, jak to się robi, z czasem się dowiedzieliśmy. My wtedy byliśmy bardzo niezorganizowani i też wydawało nam się, że wystarczy, że te kilka zespołów się skrzyknęło, przyjechało, zagra i będzie wszystko ok. I teraz jak porównuję te festiwale, no to jednak trochę była niedopilnowana ta impreza. To bezpieczeństwo, które tutaj mamy i ten dobry humor, to chyba teraz mogę po latach stwierdzić z tego, że mamy upilnowaną imprezę. Wtedy to był jednak duży stres dla mnie. Wiesz, teraz mi ciężko powiedzieć, ile trwał ten początek, jeśli całość trwała 23 lata, 20 tutaj zresztą. Ale było na pewno trudno. Wiesz co, teraz ja jestem już tak jak u siebie. Jeśli mam jakiś problem w mieście, w każdej chwili mogę się ogarnąć. Zresztą tutaj wszyscy chcą mi zawsze pomagać. Ale wtedy rzeczywiście no, było trudno, tym bardziej, że nikogo tu nie znałem. Przyjeżdżałem tutaj po raz pierwszy. Jeśli mam robić dalej ten festiwal, to musi się on odbywać tutaj. Myślę, że po 23 latach czy 20 spędzonych w Bolkowie to już jest za późno, żeby zaczynać gdzieś na nowo. Tym bardziej, że po tylu latach to przede wszystkim dla nas liczy się fan, a tutaj go mamy wszyscy. I nie sądzę, żebym się już teraz zdobył na przenosiny, szukanie nowego miejsca, nowej ekipy, jak tu jest po prostu idealnie. I wyobrażamy sobie nie przyjechać. Nie ma takiej opcji, więc wszystkie urlopy, wszystko jest planowane zawsze pod Afterparty. W moim przypadku jest to 3. edycja festiwalu. Razem jesteśmy teraz drugi raz. No i przyjeżdżamy generalnie tak ze względu na tradycję, ale też ze względu na muzykę, na ludzi, których tutaj spotykamy. No ja jestem już tutaj po raz 6, chętnie wracam, przede wszystkim dla klimatu, dla znajomych. Ma się takich znajomych, których się spotyka co roku tutaj. I na co dzień nie ma czasu się spotkać, bo Nie ma ludzie czasu, mieszkają nie w ma różnych okazji. częściach Polski czy świata. Ja mieszkam w Irlandii, także mi jest wyjątkowo ciężko. I tu jest specyficzny klimat dla takich ludzi. Po prostu to jest miasto przejęte przez gotów, tak zwanych gotów, czy tam jak to się identyfikuje, tego w to nie wnikam. No i raz w roku możemy czuć się u siebie, raz w roku możemy pozwolić sobie na wszystkie wariactwa i to by się nie zdarzyło w naszych lokalnych społecznościach, w których zazwyczaj przebywamy. Wszyscy powiedzą to samo, a ten festiwal to jedna wielka atmosfera i dla niej głównie się przyjeżdża. Nawet jeżeli muzyka trochę nie odpowiada, to też się przyjeżdża. Tak, to również przyjechałam dla ludzi, żeby się wreszcie spotkać w większym gronie, żeby porozmawiać, pobawić się razem, powyglądać. Jubileusz tak naprawdę, 10. edycja. No, także już kawałek czasu się tutaj przyjeżdża. Ja jestem drugi raz, także nowicjusz, zespoły dopiero w zasadzie poznaję. Przede wszystkim się spotyka tych znajomych, których się na co dzień nie widzi, tylko właśnie raz do roku tutaj podczas festiwalu. No i też przy okazji można właśnie poznać kogoś nowego. I to jest w tym też fajne. No i tak jak mówisz, właśnie doświadczenie, prawda, że po prostu z roku na rok coraz więcej się wie na temat i ludzi, i muzyki, i wszystkiego.
przykładowo wczoraj miałam okazję pogadać z vlogerką Black Friday i właśnie to było coś, co ona zauważyła jako pierwsze, że everybody's so nice, że nie ma żadnych kwasów, żadnych takich dziwnych sytuacji, że po prostu ktoś do kogoś podejdzie i cała grupa się odsuwa, no bo Boże, kto to w ogóle jest. Wszystko jest takie fajne, to nie jest hermetycznie zamknięte społeczeństwo, to jest grupa ludzi, która jest po prostu otwarta na całą resztę świata. Line-up, oczywiście line-upem. Koncerty są bardzo ważne, natomiast jeszcze ważniejsi są uczestnicy i dzięki tym uczestnikom ja tak naprawdę jestem tutaj. Nie dzięki zespołom, a dzięki ludziom, dzięki uczestnikom, dzięki ludziom tak naprawdę z całej Europy, a wręcz z całego świata, bo tutaj niektórzy ludzie spoza Europy przyjeżdżają. Alors, bonjour, je m'appelle DJ Redis, j'arrive tout droit de France et je viens ici pour le festival Castel Party depuis 4 ans et je viens mixer tous les ans au Sorrento Club, d'ailleurs je vais mixer ce soir. J'adore ce pays, j'adore vivre la Pologne, j'adore la Castel Party, j'adore l'ambiance qui s'y prête. Tout, j'aime tout du festival. Le people, les gens, le château, l'ambiance, les groupes, le soleil. Voilà. Il y a ce qu'on appelle friendly. Voilà. On est tous un peu ensemble, on est en osmose. Voilà. Il n'y a pas la même chose en Europe. Non. Enfin, du moins en France, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pas en France. En Allemagne, oui. Mais en France, non. Il n'y a pas ce genre de festival. Du moins, pas en gothique. En métal, oui. Pas en gothique. Atmosfera, miasto, ludzie, znajomi, ludzie, mieszkańcy, cały ten klimat. Wczoraj stałam na koncercie na Clan of Zymox i tak się rozejrzałam wokół siebie i zobaczyłam tych wszystkich ludzi i ten podświetlony zamek na górze. No i nie wyobrażam sobie roku bez tego. Jakby to powiedzieć, letnia maskarada, po prostu letni karnawał. Staramy się, prawda, cały czas reprezentować ten styl. Czasami wygląda to troszeczkę inaczej, kiedy jednak jesteśmy w pracy. Może nawet nie wymaga to dla nas dress code, prawda, ale trzeba się jednak troszeczkę bardziej stonowanie czasem wybrać, prawda. Tutaj mamy możliwość jednak wykorzystania wszystkiego, co się da, z racji tego, że jest to taka jakby nieustająca impreza przez te kilka dni, a na imprezy zwykle ubieramy się właśnie tak, jak chcemy, nie? Na co dzień staramy się również, tak jak mówiłem, ale czasami niestety nie można. Wiele osób cały rok czeka na to, żeby się wylansować na Castle Party i cały rok myśli o tym, w co się ubierze i którego dnia się w co ubierze i które buty dobierze do tego, co akurat ma. Znam takie osoby, które przyjeżdżają tylko po to i nie interesują ich właściwie koncerty. To nie można tego potępiać, moim zdaniem. To znaczy, myślę, że też to wynika z tego, że ludzie czekają na to rok, żeby móc się tak ubrać i to też powoduje taką właśnie nakręcanie się, że może ubiorę się tak albo inaczej, bo na co dzień tego nie mogą po prostu zrobić. Jestem Człowiek Drzewo z Wrocławia. Pozdrawiam Wrocław. Castle Party dla mnie jest niczym innym jak imprezą karnawałową. Przede wszystkim nie tak do końca
Muzyka jest moją ideą jak bardziej karnawał. Przede wszystkim ta impreza jest dla mnie po to, żeby wyjść na miasto, przebrać się, wejść na zamek, być z dumą przebrany. Dzisiaj jest Dzień Steampunka, już jest jakaś tradycja od paru lat, więc jest degustacja nalewek, więc jesteśmy dzisiaj steampunkowo. Ale tak naprawdę najczęściej taki klimat około wiktoriański, elżbietański, więc codziennie... Co roku się staramy robić trochę coś innego, każdego dnia trochę coś innego. W tym roku po raz pierwszy w życiu mamy zbroje. Tak, zbroje są ręcznie robione przez bardzo zdolnego chłopaka ze Słowenii, tak. Więc mamy zaszczyt je nosić. Trochę ciężkie. Uwielbiam Timiego Bartona, jego twórczość. Bardzo lubię klimaty wiktoriańskie, pseudo-barokowe, oczywiście gotyckie i tak po troszeczku ze wszystkiego czerpię. Tak więc mój strój został zaprojektowany na mój ślub i wesele, na nasz ślub i wesele przez moją żonę, tak? Tak jak mówiłem, składa się z takiego z kamizeli takiej z częścią frakową oraz z koszuli, bo są tam też spodnie, teraz ich nie mam ze sobą, ale są z tego samego materiału. Bardzo podobał się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ogólnie rzecz biorąc na wesele mieliśmy zrobione całe w stylu steampunkowym, że wszyscy goście byli przebrani w tego typu stroje, tak więc ogólnie nie wyróżnialiśmy się specjalnie i wyglądało to na pewno bardzo malowniczo. Jest tutaj niby jeden klimat gotycki, ale jest tutaj taka różnorodność. Każdy wygląda tak różnie, no niby czarno-czarno, ale tak można popatrzeć, że jest i odmiana od cybergoci, są goci od Batcave'ów. Są tacy, którzy po prostu czują jakąś konkretną epokę i właśnie na podstawie jej się ubierają. To jest piękne. Dzisiaj się inspirowaliśmy Alicją w Krainie Czarów, bardziej chyba nawet nie z książki, a z gry. Tak, z Alice. No, to jest Alicja, ja jestem kotem. Dusze na pewno są w jakimś tam stopniu artystyczne, chociaż nie dorabiałabym do tego jakiejś mega głębokiej ideologii. Ale spotkałam prawników, lekarzy, ludzi pracujących w korporacjach, dla których mi się wydaje, to jest taka już totalna ucieczka i odskocznia od codzienności. Muzyka na pewno napędza nasze pasje, łączy nas w jakiś sposób. Rok temu napisałem pracę licencjacką dotyczącą Castle Party. Tytuł brzmiał Castle Party The Rock Independent Festival w poszukiwaniu wspólnoty smaku. No i praca wynikała z potrzeby pewnej refleksji nad tym, po pierwsze, czym jest gotyk i tak naprawdę co też nas łączy, bo jeśli się wgłębi w tą subkulturę, to można dojść do wniosku, że tak naprawdę słuchamy bardzo różnej muzyki, czyli muzyka jest pewnym punktem zaczepienia, ale nie jest tym, co łączy nas wszystkich. Dlatego też wyszedłem z takiego założenia, że łączy nas jednak estetyka, a przede wszystkim pewien gotycyzujący smak. Jedni się zajmują fotografią, inni tańczą, rzeźbią, malują, kręcą teledyski. Sama projektuję różne kreacje. Ogólnie mam taką skromną stronę na Facebooku, tam wystawiam swoje rzeczy, które tam tworzę hobbystycznie, Tenebris Gothic Accessories. Na co dzień zajmuję się bardzo nudnymi rzeczami, bo bazami danych i tak dalej. Ale jeśli chodzi o hobby, to tak jak moja żona pochodzimy ze Szczecina i tworzymy tam taką dość mocną inicjatywę larpową związaną ze światem mroku, klimatem gotyckim i tak dalej, tak więc bawimy się również w charakteryzację, efekty specjalne. Mam też własną taką działalność, małą, na razie jednoosobową, nazywa się Swingsidal. W tym roku się wystawiałam na AFS, to znaczy Alternative Fashion Show w Toruniu, gdzie pokazywałam swoje kreacje. Moja piękna narzeczona zajmuje się tańcem, specyficzny taniec, jaki jest industrial dance. Jest to troszkę zapomniany i pomijany gatunek, ale bardzo efektywny i efektowny, dzięki czemu właśnie mamy jakąś tam popularność w oglądalności. Próbujemy zarazić jak najwięcej osób. Przede wszystkim Sayomi próbuje właśnie rozpropagować. Tak, rozpropagować ten styl. A mój narzeczony uwielbia rzeźbić, rysować. Zajmuje się aktualnie tworzeniem filmów 360 stopni. Ja od lat zajmuję się tworzeniem strojów, fascynatorów, wszelkich dodatków. Dzisiaj mam nawet buty mojej roboty, więc generalnie bardzo lubię szyć i projektować i też to później sprzedawać, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Veil.pl.
Zespół nazywa się Discold, gramy tak zwaną muzykę Cold Wave. Istniejemy od 4 lat. Ja mieszkam w Irlandii, reszta zespołu mieszka w Lednicy. Wydaliśmy właśnie naszą drugą płytę długogrającą Hollow. Właściwie to jest pierwsza płyta długogrająca, wcześniej wydaliśmy epkę. I zagramy materiał z niej, jak i z wcześniejszej, a także niespodzianek. Skończamy nasz projekt, tak, znaczy to jest właściwie projekt Riona, zaprosił mnie do współpracy, więc może on coś powie więcej. Tak, jak już Absentia powiedziała, też sami tworzymy tego typu muzykę. Prowadzę od lat projekt o nazwie Narenturn. Bardziej klimaty może industrialne, dark ambient, ale także obracamy się podobnych. Przede wszystkim liczy się klimat, atmosfera. Ja mam zespół taki industrialny w Irlandii i będziemy się starać wydać płytę i troszkę rozpropagować taką muzykę troszkę inną. Bo myślę, że są osoby, które by się tym zainteresowały, tylko po prostu w Irlandii bardzo wielki nacisk się stawia na promocję muzyki folkowej i muzyki takiej kultury, jaka akurat przypadła dla osób, które tam mieszkają. Że takich wpływów niemieckich na przykład nie ma. W Niemczech muzyka industrialna czy tam jakaś cyber. No, rozwija się najbardziej chyba. Rozwija się najbardziej z muzyką ogólnie przyjętą, popularną i mainstreamową. U nas tak jeszcze nie jest, a w Irlandii w ogóle tak nie jest. Pierwszy raz graliśmy 10 lat temu tutaj. Równiutko. Przede wszystkim interesują mnie koncerty znajomych, nie będę ukrywać, bo to jest zawsze sympatyczne, jak się zna kogoś prywatnie i zna się kogoś muzycznie jako publiczność. I kilka takich koncertów się odbędzie. Oczywiście Clanów Cymox, oczywiście Dead Camp Project, bo chłopaków bardzo lubię. I oczywiście koncert Moonlight, który jest niepowtarzalny, dlatego że jest jedyny i będzie jedyny. Dementuję wszystkie pogłoski, że Moonlight się reaktywowało, to nieprawda. Zagrają dzisiaj tylko jeden koncert, na niego chciałabym pójść. Wystąpią reaktory ze Szczecina, świetni ludzie prywatnie, bardzo ich lubię. Bardzo się cieszę, że będzie Clanów Cymox. No oczywiście Fields of Nephilim. No oczywiście, no Fields of the Nephilim. Ja wychowany jestem na nich, także numer 1.
skład wyjątkowy dla nas, bo w końcu udało nam się ściągnąć Wings of Benefilm. No i tak jeszcze od początku próbowaliśmy, aż w końcu się udało. Także wszystko jest możliwe, nawet po 23 latach. Czołem tutaj na tym stoisku prezentujemy dokonania głównie zespołu Das Moon. Są nasze dwie pierwsze płyty, Electrocution, Weekend in Paradise. Ta płyta również ukazała się w formie winylowej. No i mamy coś chyba wyjątkowego, bo nie każdy zespół ma może takie coś w swoim dorobku, mianowicie nasza wokalistka, która jest też poetką, wydała niedawno tomik poezji. Polecamy to. A kolega Grzegorz, który jest malarzem, ma taki swój format nietypowy twórczości swojej, to są takie kostki. One zwykle zawierają grafikę, a teraz akurat są tutaj motywy związane z naszymi płytami, z naszą grafiką też. Graliśmy wczoraj na Castle Party, było bardzo fajne. Festiwal, jak zwykle już któryś raz się potwierdza, chyba jeden z najbardziej takich trwałych wydarzeń, jeśli chodzi o polską scenę niezależną i jeśli chodzi o organizację festiwali, bo oczywiście zespoły są z całego świata. Wspaniały festiwal, wspaniałe otoczenie, wspaniałe krajobrazy, świetna atmosfera, po prostu świetne miejsce, żeby grać i żeby przyjechać, zobaczyć różne zespoły. Castle Party to festiwal o wyjątkowym klimacie, nie wyobrażamy sobie, że mogło nas tutaj zabraknąć. W zasadzie jest to podstawa, jeżeli chodzi o nasz plan festiwalowych wojaży i promocji sklepów. Ten festiwal ma jedyną w swoim rodzaju atmosferę. Uważam, że Castle Party to jest najpiękniejsza impreza w Polsce. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Ja jestem rolnikiem, tak szyję sobie tak hobbystycznie. No i najpiękniejsze dla mnie jest to, jak właśnie dziewczyny odkrywają, można by powiedzieć, swoją kobiecą naturę, uzyskując biust i talię. No i biodra. To jest 3 dni, gdzie kobieta może się ubrać tak, jak sobie wymarzyła. No niestety taki strój codziennie jest teraz pozbawiony piękna. Chciałam właśnie zareklamować nasz kielecki magazyn Projektor. Jest to magazyn kulturalny, ale też bardzo często tutaj nawiązujemy właśnie do Castle Party, do zespołów, które tutaj znają. Między innymi właśnie w najnowszym numerze jest recenzja Sexy Suicide, Miranda Cartel. Także myślę, że też można sobie tutaj troszeczkę poczytać o tym festiwalu, o zespołach, które występują. Magazyn jest darmowy, dostępny w internecie, też dostępny fizycznie w niektórych miejscach w Kielcach, co prawda, ale miejmy nadzieję, że to będzie niebawem zmienione i będzie można go też dostać. Natomiast w internecie jest normalnie dostępny na stronie Projektora. Jakub Kozłowski, jestem sekretarzem redakcji wydawnictwa InRock, to jest wydawnictwo muzyczne, oraz wydawnictwa Vesper, które skupia się na powieściach klasycznych, literaturze pięknej.
Jesteśmy tu po raz pierwszy. Wcześniej nie staraliśmy się dostać na festiwal Castle Party z tego względu, że wydawało nam się, że nie mamy odpowiednich tytułów, ale okazało się, że fani gothic metalu, gothic rocka są tak naprawdę fanami po prostu muzyki, kupują najróżniejsze książki związane z zespołami hard rockowymi, progresywnymi, zespołami z pogranicza rocku klasycznego i hard rocka. Kupują również wspaniałe powieści klasyczne, powieści angielskich pisarzy horrorów, klasyków takich jak autor Drakuli, Bram Stoker, także wydaje mi się, że mamy niektóre książki, które trafiają do uczestników tego festiwalu. No i ci uczestnicy są przede wszystkim niezwykle otwarci. My jesteśmy po raz pierwszy, także jesteśmy troszeczkę odludkami na festiwalu, ale nie czujemy się w ten sposób. Wydaje mi się, jakbyśmy byli tutaj od wielu, wielu lat. No jest to mój ulubiony film. Dracula z Gary Oldmanem Coppoli. No i zawsze marzyłam, że jeżeli ślub wezmę, to tylko w tej sukni, właśnie kopii sukni minie. Stąd właśnie nasze krajowe, są szyte na tę okazję. Wzięliśmy tutaj ślub, ponieważ ja tutaj jeżdżę na festiwal od 20 lat. Mojego obecnego męża tutaj wciągnęłam trochę w ten klimat, od 2 lat jeździ też ze mną. No i tak myślałam, że gdzie, jeżeli nie tu. Jeżeli jesteśmy tak zżyci tutaj, mamy dużo znajomych i jest to takie bardzo bliskie już miejsce. No a poza tym nie planowaliśmy robić ślubu, wesela takiego powiedzmy tradycyjnego, oklepanego, który jest dla nas totalnie nudnym zdarzeniem, a ma być to impreza dla nas, my się mamy dobrze bawić. No to takie połączenie właśnie festiwalu z naszym świętem było idealne. Chodziło o to, żeby właśnie zgromadzić dużo znajomych, którzy lubią to, co my. Co roku się z nimi tutaj spotykamy i żeby to miało taką bardziej luźną atmosferę. My mamy pieska, wilczaka czechosłowackiego i piesek w związku z tym, że wiadomo, są koncerty, jest głośna muzyka, został koleżance przekazany pod Karpacz, gdzie koleżanka była na wakacjach ze swoimi 2 pieskami, też wilczakiem i z husky. I ze znajomymi, którzy też mieli psy rasy husky. No i oni jak się dowiedzieli, że my tutaj mamy zamiar właśnie ślub brać, postanowili, że zrobią nam niespodziankę i przyjadą. Przyjechali pod urząd, jak wychodziliśmy, to zostaliśmy... Do urzędu niestety nie mogli wejść, tak, bo nawet pani była... stwierdziła, że psy są agresywne i nie ma takiej możliwości, to jest totalnie bzdura, bo to nie są agresywne psy, no ale okej. No szkoda, ale no trudno. W każdym razie pieski na nas czekały na zewnątrz i fajnie to wyglądało, bo są husky, wilczaki, także klimat Drakuli, wilki. Bardzo fajnie, bardzo miły taki klimat. Myślę, że komponuje się dosyć ładnie. Klimat jaki tutaj jest dużo ludzi, ja uwielbiam na przykład patrzeć się właśnie na nastroje ludzi. Jak tutaj wyglądają, jak się przygotowują do tego właśnie, żeby tutaj się pokazać. Muzyka wiadomo też, ale jakby jednak tutaj jest taki klimat, że chyba ta muzyka jest troszkę tak obok, na drugim miejscu, tak, bo przede wszystkim jest spotkanie ze znajomymi, z którymi się, tak jak już mówiłam, co roku tutaj widujemy i to jest dla nas taka, my się śmiejemy, że to jest taka wigilia nasza, no, tutaj się po prostu spotykamy. Jeździmy też na inne festiwale, ale ten festiwal jest w zupełnie innym klimacie i nie jest porównywalny na przykład z Woodstockiem czy Jarocinem. No tak, gdzie na Woodstock też jeździmy od lat i tam jest zupełnie coś innego. Nikt nie zwraca uwagi na to, jak się jest ubrany, jak się tak, tam wygląda. Jest inna atmosfera, zupełnie luźna. Warunki na polu namiotowym przy upale są zupełnie inne i ubiór tutaj... typu takiego gotyckiego powiedzmy, to tam nie ma raczej prawa bytu. Kurz, brak dostępu łatwego do pryszniców i tak dalej. To odpada. Zresztą przy takiej ilości ludzi to chyba było niewygodnie poruszać się między. To jest zupełnie co innego. No tutaj jest taka kameralna bardziej atmosfera. Są, tak jak właśnie mówię, są ci ludzie, co roku przyjeżdżają, znajomi, no też dużo nowych przyjeżdża, bo wiadomo, tutaj coraz więcej. Natomiast no jest tutaj tak elegancko, tak fajnie. Tak, zupełnie jest taki Tak jakoś tak się udaje być takim rodzynkiem na polskiej scenie. Bardzo mi się to podoba ta właśnie taka zła opinia, którą często o nas słyszymy. Ale ona jest, wynika ze stereotypów, które krążą o tej imprezie. Dlatego, że lubię jej skandalizujący charakter. Wszystkim się to bardzo podoba. W tamtym roku pamiętam, Wardruna była taka trochę nieosiągalna i takie było napięcie i nie rozmawialiśmy ze sobą, a tutaj jakiś zespół się im mówi, że zna tego Einara i on im tak rekomendował i mówił, że muszą tu koniecznie przyjechać.
Także no, to się... Każdy jest zawsze zachwycony miejscem przede wszystkim, publicznością. Bo to my to jesteśmy tylko takim dodatkiem, który powoduje, że mogą się tutaj czuć bezpiecznie, ale wszyscy zachwycają się miejscem i zawsze wracają z tym zadowoleni. Zresztą rzeczywiście po latach mogę stwierdzić, że szczególnie ja tutaj widzę po miejscowych, którzy pracują przy festiwalu, że to jest dla nich przyjemność i oni robią to po to, żeby ludzie wyjeżdżali zadowoleni. To się bardzo rzadko zdarza. Ważne, że jest ładna pogoda, bo jak jest ładna pogoda, to już wszystko idzie fajnie. Na przykład też zdziwił, że Juno Raptor, prawda, po tym całym tornado, które przeszło, zagrał genialny koncert, prawda, na obniżonej scenie, w takim kameralnym w sumie klimacie, prawda, i to było niesamowite wydarzenie. To jest chyba tak, że tak jak mówisz, że pogoda, prawda, nie zniszczyła tego klimatu, a jeszcze chyba dodała troszeczkę takiego niepokoju. Bywały też takie lata, kiedy było przez cały weekend bardzo zimno i ciągle padało. Bardzo zimno. Ja tu pamiętam, kiedyś był taki dzień, że mieliśmy chyba 9 stopni rano i do 12 doszło po południu. Także tu jest wszystko możliwe, taki mamy klimat. Ja tak właśnie widzę, że co 2 lata, co 3 się te zespoły powtarzają, prawda? I nawet czasami jest tak, że jak nie ma tego zespołu, a już taka tendencja była, że co 2 lata gdzieś tam występował, to zaczyna go brakować, prawda? Że a w składzie jeszcze nie ma tego i tego, a powinni już być. No myślę, że wracają, bo jest to fajny festiwal. Dzisiaj będzie Arka Ortodoks i ona będzie po raz 10. Przed chwilą zresztą u nas była. No to właśnie widzisz, jak ktoś przyjeżdża po raz 10, to sobie odwiedza swoje stare kąty. A przed chwilą widziałem na parkingu. I to jest w ogóle zajebiste, bo na innych imprezach ona tak sobie nie może swobodnie chodzić, bo... A tutaj ona chodzi jak między znajomymi. Wyszła i jeszcze nie może dojść do góry, bo cały czas gdzieś widzę, z kimś rozmawia na parkingu. No tak to właśnie wygląda. Wielu ludzi przyjeżdża tu od lat. Ja to też zresztą widzę, że najpierw tych pamiętam ludzi od początku, że przyjeżdżali, a teraz przed chwilą witałem się z nimi już z dziećmi są. A to też mam taką zasadę, że dzieci tutaj przychodzą za darmo. To też i rodzice chętnie je ze sobą zabierają. Najbardziej mi się w Castle Party podoba to, że ludzie zaczynają przyjeżdżać ze swoimi dziećmi. Widzę, jak te dzieci się rozwijają, dorastają. No i niedługo chyba będzie 3. pokolenie Kastlewiczów. To jest świetny patent, bo od razu wprowadza taką familijną atmosferę. Wszyscy czują się bezpiecznie, jeśli tu widzą tyle dzieci dookoła. A poza tym, oczywiście wielu rzeczy nie można lekceważyć, ale nie można też mieć schizy takiej. A przed festiwalem dostałem parę maili, czy będziemy uważać na to, na tamto, jakąś torbę. No przecież jak ktoś zostawi torbę na środku tej ulicy, przecież nie będziemy wszyscy uciekać nagle. No. Ale wielu ludzi daje się nakręcić w tej spirali. A jednak myślę, że... A może to jest taka enklawa tutaj, że możemy się tak bezpiecznie czuć? Nie wiem. Może to miejsce też wprowadza taką atmosferę. Ale nigdy nie mieliśmy tutaj problemów. Bo ja to często sam tutaj gdzieś zauważam, że generalnie ochrona i policja jest bardzo dyskretna, niemalże ich nie ma, wszędzie jest pełno ludzi, ale nikt tu się nie bije. Generalnie chronimy bardziej zamek, ale tutaj na dole nie było, nigdy nie mieliśmy przez lata najmniejszych problemów, jest to 23. edycja. Myślę, że jest to rzeczywiście wyjątkowa, bardzo wrażliwa publiczność, która ma gdzieś to, że gdzieś tam się z nich śmieją i wysyłają sobie śmieszne obrazki, bo to wszystko nie ma znaczenia. To znaczy, że nam zazdroszczą, że tak się świetnie bawimy. To wszystko się jeszcze mieści w takich granicach, że można to gdzieś jeszcze podciągnąć pod meeting taki właśnie towarzyski, a jest to rzeczywiście jedyne miejsce dla niektórych, żeby się corocznie spotkać, bo on integruje jednak specjalnych ludzi o specyficznych preferencjach. A co jest też bardzo istotne, że generalnie można tutaj sobie stworzyć siebie
na te 3 dni i być kimś, którym się zupełnie nie jest normalnie na co dzień u siebie w domu. Niektórzy rzeczywiście są bardzo mocno wystylizowani, ale to jest taka, bardzo często to jest taka kreacja 3-dniowa i to tutaj właśnie tak można sobie polecieć z fantazją. A potem się wraca do domu, zakłada garnitury i idzie do pracy. Ja nie jestem stąd i znam tylko tych ludzi, których mogę tutaj blisko poznać. Oni nie wchodzą na przykład, wystarczy im, że się przyglądają i gotują, mieszkają wyżej. Także nie wiem, czy miejscowym nie wystarczy sama ta zabawa na mieście. Że wystarczy im to, że też mają swój weekend, mogą się bawić, bo normalnie jest tu cicho i spokojnie. Ja na przykład się przebranżawiam i jest wtedy inna odzież w sklepie. Ja mam już swoich takich klientów, którzy z sympatią przychodzą do sklepu i przypominają mi się, że w tamtym roku byli. To fajne właśnie jest takie nawet. My ich bardzo lubimy, to są fajni ludzie, mają swoje zainteresowania, są bardzo ciekawi. Często rozmawiam z moimi klientami po raz który są w Bolkowie. Wszyscy tu czekają bardzo na ten festiwal. Całe miasto oddycha, my w ogóle oddychamy ich klimatem. Dużo turystów, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy, no to bardzo się interesują, co tutaj u nas się dzieje, co w tym mieście się stało, że tak wszyscy na czarno ubrani. No i ogólnie jest bardzo ciekawie, bardzo. Także zapraszam do Bolkowa. Jest okazja, jak mówiłem, pobawić się, ale też i zarobić, a tutaj rzeczywiście niewiele się dzieje w tym Bolkowie, tak poza tym. Bardzo szkoda, bo ja to tak obserwuję to od lat. Tak, przede wszystkim bardzo im tutaj życzę wszystkiego najlepszego z tego względu, że tutaj spotkałem bardzo fajnych ludzi i dzięki temu ta impreza się kręci. Gdybym akurat nie trafił na nich, to na pewno bym nie mógł tego robić, co robię. Bo to jednak też od nich wymagało dla nich dużej wyrozumiałości i tolerancji, że to się tak... No teraz to też są wciągnięci, ale na początku to ja ich musiałem na to namawiać, nie? Że uwierzyli. Żeby robić też to, co robili, to trzeba było trochę ogarnąć, bo on tutaj właściwie nigdy nie był czynny. Przez jakiś krótki okres po wojnie była tam sala gimnastyczna. No, ale generalnie nie było pomysłu na to, co z tym zrobić. No, a my znaleźliśmy. No, na razie robimy tylko tyle, co robimy. Zobaczymy zresztą, jak będzie po gruntownym remoncie. Ale to też kwestia przyszłości. Dla nas mogłoby zostać tak, jak jest. Ale akurat to, co trzeba było tam zrobić pilnego, zostało zrobione. Ja już nie muszę tu przechodzić z ofertą. Jesteśmy częścią tego, co dzieje się w tym mieście. Oni biorą nas pod uwagę. W pewnym sensie też liczą na to. Bo to jednak jest to spory zastrzyk energii dla tego miasta. Energii w różny sposób można to traktować to słowo i oni też liczą na to. Układając plany, biorą to pod uwagę. No, też mi się to bardzo podoba. Muszę się bardzo śpieszyć, bo artyści z tego nurtu, szczególnie klasyka tego gatunku, no może jeszcze nie wymierają, ale już starzeją się tak bardzo, że niektórzy przestają grać koncerty, ale jeszcze przede mną Peter Murphy czy Siouxsie and the Banshees. To nie znaczy, że tak będzie, bo zaraz ktoś myśli, że ja powiedziałem to. To znaczy, że się staramy.